Portret cesarza Franciszka Józefa w wiek męski wkraczającego. Piękny staloryt, kolorowany z dobrze zachowanymi barwami z 1849 roku. Przedstawia go jako młodego mężczyznę z krótkimi włosami, w paradnym uniformie, płaszczu, odznaczeniami, z ręką opartą na rękojeści broni, a w drugiej trzymającego kapelusz z piórem. Franciszek Józef I pochodził z dynastii habsbursko-lotaryńskiej. Urodził się i zmarł w słynnym zamku Schönbrunn koło Wiednia. Cesarz Austrii i król Węgier. Był synem arcyksięcia Franciszka Karola i Zofii, córki króla Bawarii. Został wprowadzony na tron przez siły kontrrewolucyjne, zmierzające do zahamowania reform Wiosny Ludów i do nawrotu absolutyzmu. Konstytucję, którą po rozwiązaniu Sejmu w Kromieryżu w 1849 roku sam nadał, odwołał tzw. patentem sylwestrowym 31 grudnia 1851 roku. W polityce wewnętrznej popierał reformy gospodarcze oraz reformy oświatowe, ale też doprowadził w 1855 roku do konkordatu ze Stolicą Apostolską, co stanowiło zerwanie z tradycyjną od czasów cesarza Józefa II polityką przewagi państwa nad Kościołem. W polityce zagranicznej, której kierownictwo przejął, poniósł wiele niepowodzeń. Doprowadził do izolacji Austrii w czasie wojny krymskiej 1853-56. Dopuścił do sojuszu Piemontu z Francją, co wzmocniło włoskie dążenia wyzwoleńcze. Klęski w wojnie włoskiej 1859 roku, w czasie której osobiście dowodził armią austriacką, doprowadziły do utraty Lombardii, a zjednoczone niebawem Włochy zajęły wobec Austrii w oczywisty sposób wrogą postawę. Poniósł klęskę w wojnie z Prusami 1866 roku, co spowodowało utratę hegemonii w Niemczech na rzecz Prus. W 1867 roku powstała dualistyczna monarchia austro-węgierska. W tymże roku Austria uzyskała konstytucję, która obowiązywała do 1918 roku. Za to z sukcesem prowadził politykę ekspansji na Bałkanach. Co prawda zakończoną nieszczęsnym zamachem na arcyksięcia Ferdynanda, co jak wiadomo stało się zarzewiem I wojny światowej, choć oczywiście ważniejsze było tu zawarte w 1882 roku przymierze z Niemcami i Włochami, tak zwane Trójprzymierze, które doprowadziło monarchię habsburską do I wojny światowej. Wieloletnie, pracowite panowanie Franciszka Józefa, liberalna z czasem polityka wewnętrzna, a także nieszczęścia osobiste, samobójstwo syna, arcyksięcia Rudolfa, tragiczna śmierć żony cesarzowej Elżbiety przysporzyły mu popularności, także w Galicji, która pod jego rządami zyskała rozległą autonomię. Bilans jego rządów jest, jak widać, niezwykle dyskusyjny. Portret młodego monarchy wykonał Anton Einsle, malarz austriacki, twórca subtelnych przedstawień ówczesnych elit. Szczególne znaczenie przyniosła mu pozycja oficjalnego portrecisty cesarza, a jednym z najsłynniejszych był właśnie wczesny portret Franciszka Józefa I. Na podstawie jego dzieła Karl Malknecht, rytownik, fotograf i malarz, przygotował prezentowaną grafikę. Na marginesie warto zauważyć, że Malknecht odkrył metodę wykonywania fotografii na porcelanie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów ryciny oraz portrety ryciny.